Jaki jest twój najulubieńszy na świecie twórca piosenek? My favourite songwriter in the world is, well, I have two favourite songwriters and they made this new record with me and they're called Shun, or she goes up by the artist name Shun Gudzo, and Danny Parker. And we worked together on a song on the last record called Love to Love, and we did Your Domino and Stay Awake, Wait for Me, and we really created the world together on What's Your Pleasure. So I feel like I've got to say them because us together is magic. Kilka osób mnie zna z piosenki Szampan, chociaż szczerze mówiąc bardziej lubię pić winko. A powiedz, co ty lubisz sobie popijać? My favourite cocktail, I do love a Negroni at the moment, but I am very much into dirty martinis. But everyone knows when I'm in Poland, I love a Mad Dog after I've performed. Co wspominasz najlepiej ze swoich pobytów w Polsce? My coolest memory from Poland, oh my God, I've got so many. The first time I went to Ukuchazi, the restaurant in Warsaw, when it was in the other place, and you kind of went through this old cinema, I think, and I saw this old woman playing the piano there, and it was just so beautiful. Cool moment, playing my first arena ever. That was pretty amazing. Another cool moment, never will forget, and I talk about it all the time, but playing Opener Festival, I adored it. Jaka była pierwsza płyta, którą kupiłaś? The first album I ever bought, I feel like it maybe Take That. I was really in love with Robbie Williams. I loved him so much. It was probably, I think it was probably a Take That record. But first album that I really kind of took seriously was probably Miseducation of Lauryn Hill or D'Angelo Brown Sugar. Jaki jest twój ulubiony film? My favourite movie, I could watch Overboard with Goldie Hawn and Kurt Russell any time. If I'm with my mum, maybe 10 Things I Hate About You. We love that. Favourite movie, I mean, I loved Baz Luhrmann's version of Romeo and Juliet. I think I went to see it 6 times in the cinema, mainly because I was in love with Leonardo DiCaprio. Jaki jest twój sposób na zrelaksowanie się po koncercie? My tip for relaxation after a gig, like taking your makeup off and doing a kind of ritual of taking it off and getting into cozy pajamas. If you're touring on a tour bus, I love having a shower, taking my makeup off, kind of giving myself a bit of a facial and getting into really cozy pajamas. And I feel like that's a really nice way to kind of decompress and then talk with the band about the show and not drink loads of wine and alcohol after the show and loads of pizza. There is always pizza after my shows and it is a blessing and a curse. Czy w swoim riderze do garderoby masz jakieś specjalne życzenia? Special requests in my hospitality rider. Not very exciting ones. For me, in my room, I kind of try to have less. So I'll have like ginger, honey, a kettle. But special requests, I like to have postcards on my rider. And it would be really helpful if I had stamps with them. Because I've written many a postcard and wanted to send them and then forgot to. So postcards on your riders. Czy jest jakieś jedno specjalne miejsce w Polsce, w którym grało ci się wyjątkowo dobrze? Certain place in Poland that I've played the gig and the public was the best. Look, you're all amazing. But I will never forget playing Midnight. It just premiered on the radio in London and I was in Poland and I was in Warsaw. And it was absolutely amazing. I can't remember what the venue was. Sorry, those are my children probably interrupting this conversation in a minute. Gdybyś nie była wokalistką, to jaki zawód byś wybrała w życiu? A teacher maybe, or in family law. My mum is a social worker and I was going to do a law degree and wanted to work with families that needed my help. That's probably what I would be. Czy jest taka piosenka, której aktualnie nie możesz przestać nucić? The song that I can't stop singing at the moment. It's got to be, I mean, Roisin Murphy's Law goes round and round in my head.
But I'm just thinking, what else have I listened to that I absolutely love? I do love Harry Styles, Watermelon Sugar. Jaka jest najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłaś kiedykolwiek w swoim życiu? The most adventurous thing I've ever done? I don't know. I don't feel like I'm that adventurous. I mean, I kind of get taken to loads of places, which is amazing, but I'm never going to be that one that's going to jump out of an aeroplane. That ain't me. Oh, I did scuba diving, but only because I didn't want to sit on my own on the beach for 4 days whilst my husband learned, and actually it was magical. Sorry, it's nearly bath time. Co Cię najbardziej inspiruje w życiu do tworzenia? My greatest inspiration is probably my kids who are making too much noise right now. My mum, my kids, family and friends. What's your favourite thing about London? Moje najfajniejsze wspomnienie z Londynu to takie, że pojechałam tam na pre-casting do Mam Talent, do brytyjskiego Mam Talent i się nie dostałam i bardzo ubolewałam z tego powodu, ale teraz jak tak patrzę w przyszłość, to jestem naprawdę bardzo zadowolona, że tak to się potoczyło, a nie inaczej i nic bym nie zmieniła w tej historii, więc tak bardzo mi się ona podoba do dzisiaj. Who is your favourite artist at the moment? Mój ulubiony zespół w tym momencie to The Neighborhood. Czekam bardzo niecierpliwie na ich płytę. Już się okaże we wrześniu, nie mogę się doczekać. Jestem tak zafiksowana na punkcie ich muzyki, że jakby nigdy mi się nie nudzi. Już od kilku lat słucham The Neighborhood i to jest muza, która jakby pasuje do każdej mojej sytuacji w życiu, więc słucham bez przerwy. Where is the best place you have performed live? Moje najulubieńsze miejsce, gdzie występowałam, to Opera Leśna w Sopocie, nad morzem na północy Polski. Było cudownie. Koncert się wyprzedał, a ja w życiu nie grałam przed tyloma ludźmi i tak byłam w szoku, że wszyscy śpiewali, tańczyli i były piękne światła, ogromna scena. Ja nawet tańczyłam i się tak ruszałam jak nigdy, więc jestem bardzo zadowolona z tego koncertu i mam nadzieję, że tam się jeszcze pojawię kiedyś. What is your favourite thing to eat? Najbardziej lubię jeść kaczkę z wiśniami. What is on your rider? Właściwie dobrze, że mi przypomniałaś o rajderze, bo mój rajder jeszcze potrzebuje troszeczkę dopracowania i tak bardzo mi się marzy wielki wiatrak na każdym koncercie, bo mi jest zawsze tak gorąco podczas śpiewania, że potrzebuję ogromnego wiatraka i do tego kanapeczki takie malutkie bym chciała i to tak czasem się udaje, czasem nie i może ta słynna kaczka z wiśniami, o której mówiłam, też by było miło, jakby się pojawiała w moim rajderze. What is the first album you ever bought? Moja pierwsza płyta, która była moja i tak naprawdę rodzice mi ją kupili, ale bardzo o nią prosiłam i się zawsze marzyła, to była płyta High School Musical, bo byłam ogromną fanką i uwielbiałam wszystkie postaci, znałam wszystkie piosenki na pamięć, więc do dzisiaj mam ogromny sentyment i uwielbiam, zwłaszcza ścieżkę dźwiękową z tego filmu. 3 things you can't live without. To takie 3 rzeczy, bez których nie mogę żyć, to myślę, że są plasterki, bo ciągle się ranię w swoje stopy i nogi i całe mam pokaleczone. Wszyscy się pytają, czy chodzę przez krzaki, a nie chodnikami, więc to jest całkiem zabawne. Do tego nie mogę żyć bez mojego notatnika, w którym zapisuję moje teksty piosenek i to prawda, że go noszę ze sobą ciągle w torebce, tylko czasem mi się nie mieści, ale tak staram się go nosić przy sobie ciągle. I ostatnia rzecz to, uwaga, warcaby, ale o tym opowiem w przyszłości jeszcze więcej. What is your greatest inspiration? Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale wydaje mi się, że moją największą inspiracją dotychczas było dużo zespołów takich też fajnych, co mnie zainspirowały, ale największą ever to jednak były te chwile, kiedy byłam smutna i tak sobie popłakiwałam przy pianinku i to mnie tak inspirowało do tego, żeby komponować i tworzyć dużo. Who is your style icon? Wiem, że może to być trochę dziwne, ale nie mam żadnej ikony stylu, w sensie jakoś nigdy mnie to nie kręciło, ale jeżeli miałabym powiedzieć o kimś, kto mnie tak inspiruje do tych moich kreacji na scenie i na zdjęciach, no to bym powiedziała, że to Alicja w Krainie Czarów, w tej piękne sukieneczki. Who would you love to collaborate with on a song?
Zawsze mi się marzyło zaśpiewać coś z Tomem Odelem. Tak strasznie się w nim podkochiwałam kiedyś i jestem fanką jego muzyki, więc myślę, że to jest moje wielkie marzenie.